W dodatku jeszcze my zaczęliśmy film w październiku i nagle się okazało, że żółte drzewa, polska jesień. To jest paradoksalne, jak nagle jeden film może wytworzyć jakieś zupełnie fałszywe wrażenie. Jak wyglądała jesień, ten wrzesień tragiczny, który ja dobrze pamiętam, bo go widziałem na własne oczy. Wszystko było przykurzone kurzem, zielone, no bo to zielone drzewa. A my tu sfotografowaliśmy piękną, złotą polską jesień, no i potem wszyscy przypuszczali, którzy obejrzeli ten film, że tak właśnie wyglądała polska jesień w tym tragicznym wrześniu 1939 roku. Oczywiście, że na moim filmie była ładniejsza niż w rzeczywistości, ale to też spowodowało, że my w pewnym momencie już zdaliśmy sobie sprawę, że dalej zdjęć robić nie możemy na tej taśmie w plenerze. Liście spadły i przenieśliśmy się do wrocławskiej wytwórni właśnie, gdzie spotkały nas następne trudności i klęski polegające na tym, że żeby ta taśma się wyeksponowała, no to trzeba było tak dużo światła, że my tym światłem żeśmy nie rozporządzali. No i tak Jerzy Lipman zmagał się, że tak powiem, z tymi zdjęciami. Mieliśmy tej taśmy niewystarczającą ilość i w związku z tym postanowiliśmy, że lepiej gorzej, ale nocne zdjęcia sfotografujemy na taśmie czarno-białej, a skopiujemy ją na kolorze, żeby taki robić quasi-kolorowy film, no bo już zabrakło nam tej kolorowej taśmy, bośmy ją już wykręcili. Też nie mieliśmy w ogóle pojęcia, jak dużo trzeba taśmy dla zdjęć ze zwierzętami, z końmi. Także wszystkie te trudności techniczne i artystyczne, no i to, że nie znaleźliśmy porywającego konia. W związku z tym nie można go było tak wyeksponować, jak powinien być ten koń wyeksponowany. Nie znalazłem też aktorów, którzy by byli dość porywający, no bo tu posłużyłem się aktorami, którzy jeżdżą konno. Nie znalazłem też wykonawcy. Nie wpadłem na pomysł, bo myślałem o tym, nie wpadłem na pomysł, żeby zaangażować jeszcze raz Cybulskiego. Bo ja Cybulskiego widziałem, że on mógłby grać tylko tego podchorążego. Znowu wróciło do mnie wyobrażenie, że przecież on w tych okularkach, w tym wszystkim nie może grać podchorążego. Bo nie tak wyglądał prawdziwy podchorąży i tu już byśmy się obśmieli zupełnie. Ale Cybulski mógłby fantastycznie grać wachmistrza, tego właśnie zawziętego najbardziej, który ostatni dopada tego konia, kiedy już niestety ten koń łamie nogę. I kończy się nasza opowieść. Gdyby on grał tego wachmistrza, całe opowiadanie byłoby o nim. I wtedy on prawdopodobnie wyciągnąłby te wszystkie błędy, te wszystkie słabości, nie miałyby takiego znaczenia, bo byłaby jedna silna, wyrazista, piękna postać. No ale mnie niestety nie przyszło to do głowy. No i film pojawił się w takiej formie, jaką mogliśmy mu nadać. No i tu okazało się, że spotkałem się z pierwszą w moim życiu taką klęską.